witajcie na Gili Air. Kiedy przyjechaliśmy na Gili Air, właściwie przypłynęliśmy na Gili Air, jakoś od razu poczułam, że to jest miejsce, gdzie chcę się zatrzymać przez dłuższy czas. Właśnie dopłynęliśmy na Gili Air. Już mi się bardzo podoba. W dzisiejszym vlogu chcę wam pokazać, co w ogóle się robi na tej małej wyspie, dlaczego zdecydowaliśmy się tu zamieszkać, no i jaki jest tutaj klimat. Gili Air to mała wyspa położona przy wybrzeżu Lomboku w Indonezji. To jeden z tych tropikalnych rajów, słynących z krystalicznie turkusowej wody, białych plaż, dorożek i spektakularnych zachodów słońca. Jest w niej jakaś magia, która każe zostać tu na dłużej. My zostaliśmy na 4 miesiące. Ktoś już czeka tutaj. Wyszła. Dzień dobry. Już czekam. Letni dzień. Woda na wyspie jest w większości słona z kranu, więc wszystko do gotowania idzie z takich dużych baniaków. A to nasza ekskluzywna kuchnia. Nasza ulubiona kawa z Lomboku. My za ten domek 5,5 miliona rupii na miesiąc, na bogato, ale to jest około 1500-1400 zł. No i przyznam, że po kilku miesiącach tutaj odczuwam, że to są tu jednak bardzo podstawowe warunki. No i tak poza tym to na dłuższą metę no jednak nie jest to wystarczająca ilość przestrzeni, żeby coś pracować i jeszcze się w tej przestrzeni dobrze czuć. Ale naszym kotom na pewno się podoba. O, mieszkamy tutaj na takim pięterku, a pod spodem jest jakby ośrodek hotelowy, tylko że tutaj nikogo nigdy nie ma, więc można powiedzieć, że jesteśmy tutaj sami. Tutaj Gili Airowska tablica ogłoszeń. Proszę bardzo, co tu się dzieje? Jak uciec z Matrixa. Wewnętrzna podróż, kuchnia, restauracje, tutaj cała mapa, hatha yoga, znowu yoga i yoga. Tutaj yoga przez cały tydzień, następna yoga, nurkowanie, kawiarenki, jakieś noce hinduskie i ceremonie na pełni księżyca. Więc plus jeszcze oczywiście wszystko na drzewach. Hej! Wiedziałam, że tu są. Hello! Hello, ciao! You're not going to record me while I tell you. Tell me everything. We did them down at the beach at sunset, or just before sunset, and then just watched all the colour changes. Went swimming, sat on the beach, there was a bonfire. It was just really fun, laughed a lot, played a lot. My name is Rhonda and I'm 63 years of age and I've been in Gili Air for nearly 6 months. Lifestyle really suits me because I can practice my own yoga, I can meditate on the beach, I can snorkel. I have met lovely friends from all over the world and we do beautiful art classes and have meetups and I'm working on a book, so that keeps me busy as well. And I love the locals. So for the time being, it offers me everything that I want, and I am here until I'm not. And a little bit of fear about living amongst Muslims, and came at Ramadan. But in fact, it really has never been an issue, which is really nice. It's a very big jump. Did you take any mushrooms this week?
Ze względu na bliskość równika Gili mają ciepły, tropikalny klimat z porą suchą i deszczową. Gili osłaniają góry dwóch większych wysp. Na wschodzie na sąsiednim Lomboku wznosi się wulkan Rinjani, a po zachodniej stronie wulkan Agung na Bali. Dzięki tej barierze, gdy na wyspach dookoła szaleje burza, na Gili może nie spaść ani jedna kropla deszczu. Ze wszystkich naszych ulubionych miejsc na wyspie idziemy dzisiaj do miejsca, gdzie jemy najczęściej, też żeby Wam pokazać, czyli do Faridy. Farida to jest takie najtańsze i najbardziej chyba lokalna, najtańsza i najbardziej lokalna restauracja na wyspie, gdzie głównie stołują się ludzie stąd, lokalsi, Indonezyjczycy, no i my. Ciepło. Sauna w środku. Jest jeden stolik na zewnątrz, więc że tam siedzimy. I oczywiście popularne w całej Indonezji chrupki. Te różowe. To z kminkiem. I to niesamowite pyszne knasy. Today we make movie. Okay, I go first then. Ladies first. Ladies first. okay. You see? Thank you. So can I have tempeh? And one piece of tofu. Ayam, please. Pumpkin. And sayur and spinach. Terima kasih. Sama-sama. Tu siedzimy, co? Czy tam? Chyba to jest fajne. Nie jest to najbardziej luksusowa restauracja na wyspie, ale jest naprawdę pysznie. Idziemy dzisiaj do mojej ulubionej kawiarni na wyspie, czyli do Café des Arts, w której spędzamy bardzo dużo czasu tutaj. A nie tylko to jest miejsce na kawę i na francuskie bagiety. W ogóle tą knajpę prowadzą Francuzi i przywożą składniki z Francji, więc tu naprawdę można dostać prawdziwą francuską bagietkę i dobrą kawę. Ale to też przestrzeń na wszelkiego rodzaju artystyczne aktywności, jak sama nazwa wskazuje, Café des Arts. Very good. How was your holiday? Hey, very nice, good. Where did you go? I went to Lombok. Colombo. Hello, I'm Suyandra. I'm a chef here at Café des Arts. Have a look. Thank you, that was perfect. I'm gonna get this one as well. Okay. Oh, I'm gonna get this is no, pain au chocolat. Chocolat. Pain au chocolat and coffee, please. Jest to jeszcze miejsce, gdzie zamawiamy chleb i pieką rewelacyjny chleb z walnuts. Czy można na końcu świata znaleźć miejsce z francuskimi bagietkami? Na wyspie są dwa bankomaty. Jeden znajduje się tuż przy porcie i często po prostu nie ma w nim pieniędzy. Była forsa?
Dobra, zjedziemy na chwilę do lokalnego marketu, no to w sumie, który ma wszystko od warzyw przez pana jedzącego banana. Hello! To jest coś, co Indonezyjczycy uwielbiają jeść. Mam taki własnoręcznie robiony fast food. Snaki. Troszkę powiedz, co teraz widzimy. Co? Co teraz zwiedzamy? Nic nie zwiedzamy, mieszkamy tutaj, nie mamy co zwiedzać. Nie no, zwiedzamy, zobaczy Nie, tam. no tak. Wiecie, że Gili można podzielić na dwie sfery. Sferę zachodnią i sferę wschodnią. Wschodnia to ta, po której się przechadzam. Wschodnia jest bardziej na snorkeling, na wschód słońca. Wschód słońca. Zachodnia bardziej na zachód słońca. I jest bardziej imprezowa i no tak, tam jest bardziej koncertowo, bardziej właśnie na nocne życie. Powiem wam, że na wyspie jest bardzo dużo opuszczonych budowli, opuszczonych resortów, które trochę tak straszą. Dużo też wyspy jest po prostu na sprzedaż. Właściwie wydaje mi się, że jak patrzyliśmy na ogłoszenia, to 40% całej wyspy jest na sprzedaż. O, patrzcie, nawet tutaj. Land for sale. No. A tutaj kolejny opuszczony resort. Jeden minęliśmy i teraz jest drugi. Widać, kot tam tylko rezyduje. Dzień dobry. Chcesz się głaskać? To jest doskonała okazja, żeby powiedzieć, że Gili Air to jest wyspa kotów. Nie ma tutaj oficjalnie ani jednego psa, chociaż jednego widziałam w jednej knajpie. Podobno są 3, ale nie wychodzą poza bramy. I jest wyspa totalnie opanowana przez kotełki i wbrew wszelkim opiniom w internetach te koty są bardzo zadbane, są kastrowane. Są to NGO-sy, które o nie dbają i jak zobaczycie tutaj kota z takim naciętym uszkiem, to nie znaczy, że ktoś mu zrobił krzywdę, tylko to właśnie znaczy, że ten kot jest kastrowany. Właśnie kolejna rzecz, która jest charakterystyczna dla kotów na Gili, to są powykręcane ogony albo ogony takie kikutki, jakby nie do końca wyrosły i to też nie jest przyczyną tego nie jest żaden ludzki czynnik, tylko po prostu to, że no tutaj te koty mieszają się ze sobą, te, które jeszcze nie są wykastrowane. No i efekt mieszania puli genów tych samych non-stop jest właśnie taki, że po prostu genetycznie niektóre te koty są namaszczone. Tutaj bardzo dużo drzew mango rośnie. Czasami te mango spadają na głowy albo na ulicę. Można je jeść i zbierać. Bebe! Rambutan. Same porąbutany. Ale patrz, już mała jest. Te wszystkie są zabrane. Nie? Nie. Czy tamten? Nie wiem. Może to coś wziąć? Hello. Sore. Malam! Ale gigantyczne mango. Wow. Widzicie, jak to spadają mango. Z drzew. Zobacz papaja. Tak, Piotrek znalazł drzewo ze starfruitami. Rzadko się je tu widzi, ale właśnie tu wyglądają tak. O! Masz je. No. To się umyję w domu, pokaż. A to wiem teraz. Hello, how are you? Oh! Ej, Nasz ziomeczek z naszej drugiej ulubionej knajpy, Family Cafe. Hello! Malam. Malam! Hello! Mieszkańcy Gili pochodzą z Lomboku, gdzie wyznaje się islam. W środku wyspy znajduje się pięknie zdobiony meczet z minaretem, którego głośniki są rozkręcone na maksa, więc jeśli śpisz blisko meczetu, masz gwarantowaną pobudkę o 4 rano.
jest też świetny punkt na zachód słońca, w którym widać, no jak się wejdzie do wody, widać i wulkan na Bali, i Lombok naprzeciwko. O, jestem podjarana. Trochę fale się są. Czy tu nie jest magicznie? O, ale widok! Tu wulkan i tam wulkan. To jest jeden z powodów, dla którego tutaj się mieszka. O, jakiś śmieć. Wniosek. Roma biskit. Dobra, wyłażę na Kokowska. Słońca, 6:15. Idę na snorkeling. Zobaczyć, czy są jakieś żółwie. Jest żółwik. Nasze kotełki. No cześć. No cześć. Tutaj poznajcie wąpierza. Wąpierz, pokaż ząbki. Nie wiem, czy widać, wąpierz ma takie dwa wystające ząbki na zewnątrz. I to się nazywa dziurawek, gdyż przyszedł do nas z wielką dziurą z boku. Podejrzewam, że ten, no ten, tutaj mu to wygryzł. Niezbyt się lubią. Ale jest tutaj z nami. Ma taki słodki kikutek tutaj. Pokaż. Tak właśnie, ma taki ogonek słodki. Te śmieci to jest dosyć poważny problem, chyba w całej Indonezji. Nie ma tutaj żadnej infrastruktury, żadnego większego śmietniska, więc po prostu mieszkańcy radzą sobie tak, jak zawsze sobie radzili, czyli wszystkie śmieci niestety palą. No i zapach tego czasem jest naprawdę oszałamiający. Na szczęście my mieszkamy w jakimś takim dobrym miejscu, gdzie rzadko te opary do nas dolatują, więc zależy, jak się trafi. Na Gili Air mieszka najwięcej ludzi spośród 3 wysp dookoła i według statystyk jest tutaj aż 1800 osadników plus około 100 ekspatów. Co mnie od początku urzekło na tej wyspie to, że nie ma tutaj żadnych samochodów. W ogóle jest zakaz ruchu silnikowego jakiegokolwiek, więc ludzie poruszają się tylko konno, albo na rowerach, albo pieszo, ewentualnie elektrycznymi skuterami. Kolejną rzeczą, która jakby zachwyciła moje serce, jest ilość knajp, która tutaj jest i jakość tych knajp.
I było to dla mnie trochę niesamowite, że na takiej małej wyspie możesz mieć francuskie piekarnie, włoskie pizzerie i bardzo dobre indonezyjskie jedzenie. I bought it at Bali Buddha, but I had to unbox. And you bought it in Bali? Hello. I bought it in Bali Buddha. Oh yeah. Thank you. Do you want brownie? Want to try? No. Hello. How are you? I'm good. The best in the island, my friend. The best in And the Ireland. banana chocolate. Yeah, the best in the island. Pierwszy raz mogę Wam pokazać moją ulubioną knajpę na wyspie Optimist Prime w ciągu dnia, bo zazwyczaj przychodzimy tutaj wieczorem, ale... Lokalna knajpa. Lokalna to znaczy, że właściciele nie są z Australii ani z innych uprzywilejowanych krajów, tylko stąd. Przechodzę na rybę, nazywa się Unicorn Fish, ale nie wygląda wcale tęczowo. Jest podawana w jakimś sosie cytrynowo-pomarańczowym, po prostu bajka. No i podają tutaj coś, co się nazywa Colonial Rice. Zobaczcie, jaki ma kolor. Ponieważ jest wymieszany z olejem kokosowym i z fioletowymi ziemniakami. I to jest ryż, który babcia właściciela, czy kolesia, który tu pracuje, jeszcze pamięta z czasów, kiedy okupowali te tereny Duńczycy i nie było za dużo jedzenia, więc ryż mieszano z ziemniakami, żeby było coś do jedzenia. I to jest po prostu pyszne. Pyszne i trochę słodkie. Więc tak, polecam rybę i Colonia Rice. Optimist Prime. Hello. Hello. How are you? How are you? Good. Hello. How are you? Good. And you? Oh God. Ojej, ale włodzenie na pokuszenie. Kawa i uwaga, Piotrek pije smoothie z daktylami i cynamonem. Jest bardzo pyszny, przyznam. Podpiję mu jak nie będzie. Za jakiś lokalny dom. Ściana tylko z plecionki i okna.
Oto najlepszy sos orzechowy, jaki jedliśmy w Indonezji. Dany w gado-gado. Czyli takie warzywa na parze z tempeh i z tofu, i z ryżem, i z chrupkami. Czasem jak nam się nie chce robić kawy, albo po prostu nie mamy albo kawy, albo wody w domu, to przychodzimy tutaj na poranną kawę. I właśnie to jest fajnie, bo podają Lombok Coffee, czyli po prostu taką zalewajkę, ale ta kawa z Lomboku ma taki smak jakby trochę kokosowy, trochę jakieś takie przyprawy ma w środku i po prostu jest bardzo, bardzo aromatyczna. I jakoś bardzo dobrze smakuje, więc... No ale umówmy się, też przychodzimy tutaj dla tych widoków z rana. Dzień dobry. Dobrze, że nie ma ocen tutaj, bo chyba bym nie zdała do następnej klasy. My name is Sabina. I'm 37. I'm living here. I raised my child. She was born in Indonesia, and we moved to Gilead during the COVID times. It was a perfect place for those times. So what do you like about Gilead? I like simplicity. This simple life. You don't need to wear the mask. You don't need to wear even shoes. I like the freedom, and I like this special magic atmosphere of the island. You need to be here to feel this atmosphere. Yeah. I'm an artist, and yes, I'm doing art class here, and I'm drawing, and now I'm looking for something to do in my life. I'm trying to figure out what to do next. What would you advise to women who would like to change their lives, but they're just afraid of, losing the comfort zone? Oh, what would I advise? Just do it. Less thinking, more action. Yeah, this is my biggest conclusion of last year. Less thinking, just doing. Przyjeżdżaliśmy tu tak naprawdę 2 razy, zanim zdecydowaliśmy się zostać na dłużej i sprawdzaliśmy miejsca w różnych częściach wyspy, chodząc od hotelu do hotelu, no i właśnie pytając się, czy mają coś na wynajem. I hotele tutaj to są przeważnie bungalowy i właściwie taki bungalow też, hello! Taki bungalow chcieliśmy wynająć, a to jest nasza pani od owoców, która zawsze jak przychodzimy tutaj w piątki i poniedziałki, zawsze sprzedaje nam rambutany i mangustiny. I have some Farida. Hello, we have Farida. Nice. Hello. Hello. How are you? A to nasza stała miejscówka, piątkowo i poniedziałkowa. Szukaliśmy takiego miejsca po tym ponad roku podróżowania, gdzie moglibyśmy po prostu przestać podróżować i gdzieś odpocząć od podróży. W jakimś właśnie takim miejscu, gdzie nie ma za wielu atrakcji i nie kusi, żeby coś ciągle zwiedzać. Miejscu, które pozwala odpocząć, miejscu, w którym właściwie nie ma za bardzo co robić.
I miejsce, w którym właśnie sprzyja wszelkiego rodzaju kreacji i tworzeniu, właśnie po to, żeby leżeć pod palmami, tworzyć, pływać z żółwiami i jeść. Dobrze powiedziałam? Nie mam więcej pytań. Idziemy teraz kupić bilety na jutrzejszy wyjazd do Ubud. Po prostu pójdziemy na port i powiemy, że chcemy się dostać do Ubud i bilet zazwyczaj obejmuje, w cenie biletu jest łódka oraz transport już z portu na Bali prosto do miejsca docelowego. Niekoniecznie do samego hotelu, ale na pewno do miasta. Więc potrzebujemy kupić bilet na łódkę na Bali i z Bali już do Ubud jakimś vanem. Pakujemy się po 4 miesiącach. Nasz mały dobytek w plecaki. Świtu niedobytek. No i nadszedł ten dzień opuszczania wyspy po 4 miesiącach. Idziemy na port. Mamy jakieś 20 minut od naszej chaty. Ale idziemy z Bhutanu, bo nie chcemy zaprzęgać koni tutaj i używać ich, żeby po prostu być szybciej w porcie, żeby lżej, bez przesady sobie poniesiemy te nasze bagaże. Nie będziemy koników wykorzystywać. Panowie pozwolili nam siedzieć na dachu, chociaż nie ma tutaj miejscówek do siedzenia za bardzo. Za nami nasze gili. Najpierw płyniemy na Lombok, zbieramy jeszcze ludzi, dopiero z Lomboku będziemy płynąć na Bali, więc jakieś 2–2,5 godziny i jeszcze 2 godziny vanem z Bali do Ubud, znaczy na Bali z portu. No i mamy szczęście, bo przynajmniej nie ma